Świeccy liderzy mniejszych czy większych grup społecznych od zawsze wysługiwali się religią jako narzędziem wymuszającym uległość i podporządkowanie się tłumu. Z kolei liderzy religijni zawsze trzymali się blisko władzy świeckiej, która gwarantowała ich przywileje. Taka symbioza pana i plebana, czyli władzy świeckiej i kościelnej, benefitami dla obu stron, ale również na przykład legalizacją zbrodni popełnianej w imię większej sprawy. Między innymi owocem takiego mariażu była sławna z okrucieństwa i zbrodnicza, chociaż święta inkwizycja. Każda silna i przez to licząca się religia od zawsze, jak tylko daleko sięgniesz w historię, sankcjonowała zbrodnie i okrucieństwo utrwalenia i zagwarantowania władzy nad tłumami. Od czerwca 1793 roku rządy we Francji przejmują Jakobini, którymi przewodzi adwokat Maximilien Robespierre. Od tego momentu we Francji rozpoczyna się bezsensowny terror. Każdego dnia tysiące ludzi traci życie właśnie na gilotynach. W lipcu 1794 roku dochodzi do przewrotu termidoriańskiego, na skutek którego Jakobini zostają odsunięci od władzy. Część z nich zostaje aresztowana, osądzona i skazana na śmierć. Taki los spotyka m.in. Maksymiliana Robespierre'a. Względny spokój we Francji zapanował dopiero w roku 1795, kiedy to władzę przejął tzw. dyrektoriat. W skład dyrektoriatu wchodziło 5 osób wybieranych na 5 lat. Na skutek rewolucji francuskiej śmierć poniosło około 1 miliona ludzi. Let me begin with you. Let me just see if I can correctly summarize the premise of your book. You say that faith in God is inherently irrational, and it results in conflict and war, and in this day of weapons of mass destruction, religious faith should no longer be tolerated by reasonable people. Is that a fair summary? Yeah, that's a very good start, actually. Okay, great. So if I accuse you of religious intolerance, you would take that as a compliment. Yeah, I'm arguing for a certain kind of intolerance. For your book, The End of Faith, you say some propositions are so dangerous that it may even be ethical to kill people for believing them. W tym miejscu dokonano około 17 000 egzekucji tylko w ciągu 3 lat, gdyż Czerwoni Khmerowie w stolicy rządzili tylko w latach od 75 do 78 roku. Więc 40 lat temu, dzięki interwencji wojsk Wietnamu, obalono ich zbrodnicze rządy. Na środku pól śmierci stoi wieża, w środku są czaszki ofiar, wydobyte właśnie z tych terenów, z tych masowych grobów tutaj dookoła. Łącznie na tym terenie jest 129 masowych grobów. Ciała ekshumowano do tej pory z 86. Jak widzicie po czaszkach, wiele ofiar ma je rozłupane, gdyż amunicji nie używano. Amunicję trzeba było oszczędzać, amunicja była potrzebna do walki, a swoje ofiary zabijano motykami, bambusowymi kijami, podrzynano gardła liśćmi lub używano foliowych torebek. What I was I just arguing... want your context. Yeah. The context is, I'm arguing that beliefs are really not as private as we imagine they are. Beliefs have inevitable consequences. Insofar as you really believe something, whenever your behavior
is implied in that belief, it's going to be affected by the beliefs. But we are dealing with some subset of the Muslim world that believes in principles of jihad and martyrdom, which are really deal breakers when it comes time to organize a global civilization. When it comes time to organize a global civilization. Organize a global civilization. There's no possible future in which aspiring martyrs are going to make good neighbors. And until Muslims themselves start to acknowledge that and start to marginalize this death cult that is growing in their midst, we have a... Jeżeli ktoś miał związki jakieś z zagranicą, z buddyzmem, z religią, to wszystko było wystarczającym powodem, żeby tutaj trafić. Propositions are so dangerous that it may even be ethical to kill people for believing them. Certain beliefs place their adherents beyond the reach of every peaceful means of persuasion. Now, does that mean you would try to eliminate the violence associated with faith by using violence against people of faith? Widzicie karty. Każdy więzień miał robione zdjęcie oraz była wypisywana pewna ankieta. Opisywano jego występki względem organizacji, plan, pól śmierci z zaznaczonymi obiektami, oryginalny plan z tamtych czasów. No longer be tolerated. Some propositions are so dangerous that it may even be ethical to kill people for believing them. To kill people for believing them. Religious faith should no longer be tolerated. To kill people for believing. To kill people for believing. It comes time to organize a global civilization. To kill people for believing them. It comes time to organize a global civilization. To kill people for believing them. I'm arguing for a certain kind of intolerance. To kill people for believing It them. comes time to organize a global civilization. Taką bardzo znaną metodą, która przebiła jakby się do opinii publicznej na świecie, było to, iż w tym miejscu dzieci były zabijane o konar drzewa, chwytano je za nogi, głowy rozłupywano o konar drzewa. Łącznie życie straciło w ciągu tych 3 lat w Kambodży około 2 milionów osób, czyli trochę więcej niż 1/4, trochę mniej niż 1/3 społeczeństwa. Wówczas Kambodża miała około 7 milionów mieszkańców. This is my argument that specific beliefs have consequences. This is my argument that specific beliefs have consequences. This is my argument that specific beliefs have consequences. Naukowcy szacują, spierają się o dokładną liczbę, o powody śmierci, gdyż wiele z tych 2 milionów zginęło z głodu czy chorób, ale mówi się, iż minimum 700 000 osób zginęło na skutek terroru, zginęło w egzekucjach. Spośród wszystkich błędów logicznych żaden nie jest równie powszechny w dyskursie politycznym jak sofizmat rozszerzenia, zwany także atakowaniem chochoła. Ów chochoł, albo strach na wróble, jak zwany jest ten błąd w języku angielskim, jest formą tworzenia przesadzonej, karykaturalnej wersji argumentu strony przeciwnej, który jest łatwiejszy do obalenia niż prawdziwy, oryginalny argument. Struktura tego błędu jest następująca. Najpierw osoba A przedstawia swój argument. Następnie osoba B przedstawia zaburzony obraz oryginalnego argumentu osoby A, udając lub myśląc, że między oryginałem a nową wersją nie ma żadnej różnicy. Finalnie osoba B atakuje nową, zaburzoną wersję argumentu osoby A, zachowując się tak, jakby to obaliło jej argument. Innymi słowy, zamiast odnosić się do faktycznego argumentu, osoba B tworzy chochoła, albo jakby słomianą lalkę, która jest łatwiejsza do zaatakowania. Z tego powodu ten błąd logiczny zaliczamy do nieformalnych, bowiem osoba B czyni niepoprawne założenie w swoim rozumowaniu na temat treści argumentu osoby A. Weźmy jako przykład następującą dyskusję. Myślę, że powinniśmy zalegalizować marihuanę na potrzeby medyczne dla pacjentów, którzy naprawdę tego potrzebują. To zły pomysł. Jeżeli pozwolimy wszystkim brać narkotyki bez ograniczeń, kiedykolwiek tego chcą, to poziom przestępczości wzrośnie bardzo drastycznie. W
W tym przypadku osoba B zniekształciło stanowisko osoby A. Osoba A twierdzi, że tylko marihuana powinna być legalnie dostępna jako lekarstwo dla konkretnych pacjentów, podczas gdy osoba B wypowiadała się przeciwko narkotykom generalnie, stosowanym dobrowolnie i bez ograniczeń. Widzimy w tym przykładzie, że osoba B odniosła się do czegoś, czego osoba A w ogóle nie powiedziała. Choć musimy pamiętać, że to, że argumentacja osoby B jest nielogiczna w tym wypadku, nie oznacza, że nie jest ona prawdziwa. To znaczy konkluzja, że swobodny dostęp do narkotyków prowadzi do większej przestępczości, może być prawdziwa, nawet jeżeli argument był błędnie użyty. Tworzenie chochołów jest prawdopodobnie najczęstszym błędem logicznym, zwłaszcza w polityce. Dlatego warto umieć rozpoznawać ten zabieg. I są różne znaki ostrzegawcze, na które powinniśmy zwracać uwagę. Upraszczanie, generalizacja lub używanie ekstremalnej formy argumentu oponenta, a następnie atakowanie tej nowej, prostszej wersji. Słowem, jeżeli słuchając jakiegokolwiek wystąpienia macie wrażenie, że mówca rozprawił się z argumentem drugiej strony wyjątkowo łatwo, a i sam argument brzmiał skandalicznie głupio, to jest duża szansa, że walczono z chochołem. Skupianie się jedynie na części wypowiedzi przeciwnika, ignorując wszystko inne, co zostało powiedziane. Wyrywanie wypowiedzi z kontekstu. Walka z najbardziej radykalną i ekstremalną formą argumentu używanego przez niektórych do poparcia tej samej tezy, którą postuluje przeciwnik, choć on sam się nią nie posłużył. Jest jednak kilka technik, które pomogą zminimalizować ryzyko przekształcenia naszego argumentu w chochoła. W pierwszej kolejności warto przykuwać szczególną uwagę do klarowności wypowiedzi. Należy pozostawić jak najmniejsze pole do interpretacji i misreprezentacji. To sprawia, że nasz oponent ma większą trudność w stworzeniu naszego chochoła, a i nam jest łatwiej taką próbę wypunktować. Musimy pamiętać, że tworzenie chochoła może też być nieintencjonalne, wynikające po prostu z niezrozumienia naszej pozycji. Proste i klarowne przedstawienie własnej pozycji jest również istotne dlatego, że bardzo często widzowie czy wyborcy, czy to z niewiedzy, czy to z powodu uprzedzenia lub propagandy, utożsamiają nasze poglądy z danym chochołem. Musimy zatem dokładać starań, aby od samego początku to wyobrażenie naprawić. Po drugie, należy wskazać błędną reprezentację naszego argumentu i zbudowanego chochoła, tłumacząc, dlaczego nie jest to uczciwe i wierne odwzorowanie naszego argumentu lub tezy. Możemy dodatkowo zapytać naszego oponenta, dlaczego uważa, że nasz argument i przedstawiona przez niego wersja naszego argumentu są tożsame, co spycha go do defensywy i zmusza do przyznania błędu lub sprawi, że będzie uparcie próbował